Reportaż jest relacją z wizyty w Szczecinie pewnego mistrza zen. Roshi Taigen Harada jest opatem klasztoru Sogenji w Okayamie w Japonii, gdzie obywatele różnych narodowości praktykują zen szkoły Rinzai. Co roku Harada podróżuje po świecie, by dawać wykłady i prowadzić sesshin, czyli intensywną praktykę siedzącej medytacji, to jest zazen. Powiedzielibyśmy, że w europejskim wydaniu biurowym sesshin jest naszą codziennością. Czymś jednak to nasze biurowe wygniatanie krzesła różni się od wydania azjatyckiego. A czym? Jedną ze ścieżek duchowego rozwoju w zen szkoły Rinzai jest kaligrafia, czyli shodo. Pan Harada idzie przez zen drogą pisma. Jego kaligrafia stanowi obiekt sztuki. Jako taka pokazana będzie w jednej ze szczecińskich galerii. 仏教の基本理念であります。空というのは何もない。 Pustka jest jedną z najważniejszych i podstawowych nauk ścieżki buddyjskiej. Pustka jest jednak czymś zupełnie innym niż nicość. Pustka jest cechą wolności i nieustannej zmiany, którą możemy postrzegać we wszystkim, co nas otacza. Jeśli weźmiemy przykład naszych oczu, nasze oczy nie zmieniają się, natomiast świat, który poprzez nie postrzegamy, jest poddany nieustannej zmianie. Widzimy kwiaty, jak rozkwitają i więdną, przepływające chmury na niebie i to wszystko jest oparte na zmianie, na przepływie. Podobnie jest i z innymi zmysłami fizycznymi, które posiadamy. Mamy również myśli. Myśli jako takie nie mają formy i są czyste i wolne. Ta wolność myśli pozwala nam wyobrażać sobie, czy myśleć o rzeczach bez granic. Świat w myślach jest niczym nieograniczony. Natomiast pojawia się działanie ego, które w jakimś sensie ogranicza nasz świat, zawęża jego rozmiary. 5 skupisk naszej percepcji jest w swojej istocie czyste i wolne. Musimy powrócić do tej podstawowej, zasadniczej, wrodzonej, czystej wolności. Temu właśnie służy zazen. 座禅を六祖への禅師は端的に定義をしておられます。外一切善悪 Co to jest zazen? Za, bez przeszkód, bez zła, bez dobra, bez żadnych dodatków nakładanych przez umysł. Zen znaczy urzeczywistniać wewnętrzną, prawdziwą naturę. Niestety świat postrzegamy nawykowo zupełnie inaczej. Cały czas dodajemy różne objaśnienia, dodajemy nasze emocje. Sposób, w jaki nasz umysł zmienia postrzeganie otaczającego nas świata, jest bardzo skomplikowaną rzeczą. By powrócić do tej wewnętrznej, prawdziwej natury umysłu, praktykujemy zazen. Nasz umysł powinien być niczym lustro, które po prostu odbija otaczającą rzeczywistość bez wszelkich wyjaśnień, bez wszelkich dodatków, bez żadnych nakładek. Jedynie w umyśle, który jest wyrazem naszej prawdziwej natury, nie ma żadnego osądzania, nie ma żadnego dodawania i to pozwala nam widzieć i pojmować rzeczy w sposób intuicyjny, prawdziwy, bez dodawania niczego. Prawdziwą naturą naszego umysłu jest być jak rzeka, która zawsze płynie, wolna, nie zatrzymująca się. Praktyka nie kończy się na sesshin i w obrębie zendo. Chodzi o to, by postawę uspokojonego umysłu byśmy mogli wnieść do naszego normalnego życia. By wszystkie aspekty naszego codziennego życia mogły mieć miejsce w tym uspokojonym umyśle, w tej klarowności. Jest ogromnym życzeniem, by każdy był w stanie coś takiego urzeczywistnić w swoim życiu. Forma jest pustką, pustka jest formą. Każdy urzeczywistnia tę mądrość dla siebie.
Bardzo prosimy Roger i pani Urszulę. Czy krzesełko można? Tutaj. Tak jak pan będzie najwygodniej. Pani Urszula Brod, dla historii sztuki polskiej jest to bardzo ważna postać z malarstwa, z okresu awangardy polskiej, z czasów tuż powojennych, tak? Pani Urszula jest niejako spadkobiercą, pośrednią uczennicą wielkiego teoretyka sztuki Władysława Szymińskiego. To też jakby jest przyczynek do tego, że w jakimś momencie została matką chrzestną Zen w Polsce. Po śmierci Szymińskiego pani Urszula założyła to słynne stowarzyszenie, grupę ST53. To w historii sztuki polskiej, malarstwa polskiego jest bardzo doniosłe i ważne wydarzenie. Przynosili pierwsze teksty dotyczące okultyzmu, kultury chińskiej, ale też pierwsze teksty na temat medytacji, na temat zen. I tu jest właśnie ten moment, kiedy powstała decyzja założenia pierwszej grupy zenowskiej. Pani Urszula jest pewnego rodzaju pomostem między tym, co jest reprezentowane przez mistrza Rosiego, a inną drogą dojścia do zen. Jedna z kaligrafii mówi, gdy kwiat zakwita, motyl naturalnie przylatuje do niego. I chyba ze mną było tak dokładnie. Nie ma znaczenia, czy jestem architektem, po prostu kiedy byłem gotowy, tak mi się wydaje, to do mnie przyszło. Kaligrafia zawsze była mi bliska, bo lubię minimalizm, prostotę. I akurat ta sytuacja, która jest dzisiaj, była sytuacją sprzyjającą do tego, że wcale Rosiego nie trzeba było na to namawiać, tylko naturalnie to wyszło, że jeżeli przyjechał dla 60 osób tutaj, to też można wykorzystać tą sytuację, żeby pokazać bardziej neutralną stronę jego nauk przez język tak uniwersalny, czyli sztukę. Sztuka kaligrafii jest mocno związana z zen. Jedną z przyczyn jest to, że sztuka ta umożliwiała szybkie wyrażenie swojego wewnętrznego doświadczenia. Tusz na papierze ryżowym wysychał natychmiast. Niemożliwe były jakiekolwiek poprawki. Kaligrafia ukazuje grafologicznie stan umysłu i kreatywność autora. I nie są one czymkolwiek zafałszowane. また章 To, co jest napisane na tych kaligrafiach, są to słowa mądrości. Tak naprawdę nazywa się to kij umysłu. I są to wskazówki, które mogą być wykorzystane w trudnych chwilach. Na przykład ta kaligrafia tutaj za mną, ona po prostu oznacza bramę. Ale w duchowym sensie jest to brama umysłu, która pokazuje czysty, taki nieskażony umysł. 向こうの Te dwa wersy tutaj, czy też dwa znaki, które są. Jeden jest myoho i oznacza to tajemniczy sposób odpowiadania. Oznacza to, że umysł jest giętki, elastyczny i że jest w stanie stać się czymkolwiek, co znajduje się naprzeciwko niego. Jest w stanie stać się tym, co słyszy, czy też widzi. Następny wiersz, mucho, oznacza to, że ta właściwość umysłu rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. 2番目の一番上はエブリデイグッデイ A następna, ta na samej górze, oznacza każdy dzień jest dobrym dniem. そういうわけで私たちは自分とい Nie う musimy zmieniać się jako ludzie. Nie musimy pracować w jakiś szczególny sposób nad sobą, a jedynie osiągnąć ten spokój umysłu. I wtedy nie musimy być nikim szczególnym, ani stawać się nikim szczególnym, czy osiągać czegokolwiek szczególnego, ale ten spokój się zamanifestuje. そういう心境で私たちがものを表す Moją praktyką jest wyrażanie tego spokojnego stanu umysłu poprzez kaligrafię. Ale są też inne sposoby, takie jak układanie kwiatów, czy też różne inne rzeczy. I chciałem was wszystkich prosić, abyście starali się utrzymać ten spokojny stan umysłu w swoim życiu. どうか皆さん方お時間のある限りご覧いただいて、なおなればいけませんので、このお話はこの辺りで終わらせていただきます。 Bardzo dziękuję, możecie Państwo zostać i oglądać tę kaligrafię. Ja niestety muszę już iść. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, żeście tutaj przyszli.
Żyjąc tu, gdzie żyjemy, zanurzeni w swojej kulturze, kontestując bądź afirmując bezpośrednio oddziałujące na nas nurty filozoficzne, religie, metody politycznego nacisku i formy społecznego zorganizowania jednostek w zbiorowości, nie czujemy, że nasza fizykalna i duchowa przestrzeń pełna jest dziur. Z oddali może ona wyglądać jak szwajcarski ser albo rozłup wulkanicznego tufu, piana, której treścią są ścianki komórkowe pęcherzy i pustka pomiędzy nimi. Mówimy często, to jest zjawisko niszowe. Niszowa kultura, niszowa aktywność, niszowe działania artystyczne. Niby puste dziury wypełniane są przez coś egzotycznego, obcego, nieoswojonego, niezrozumianego. A co ze względnością i punktem widzenia? W Chinach albo w Korei czy w Japonii niszowe są nasze przekonania, przyzwyczajenia, paradygmaty socjalne, pomimo internetu i globalizacji. Mimo wszystko. Ilu masz sąsiadów buddystów, a ilu chrześcijan albo wręcz katolików? A patrząc z perspektywy zen, czy to przypadkiem nie ty jesteś pustym miejscem tej złudnej piany? Nie jesteś przypadkiem niszą, czarną dziurą, odstępstwem, pustką? Raczej tak, człowieku. Raczej tak.